Elzbieta Koronowa miała 24 lata, gdy jej świat się zawalił w jeden zimowy dzień 1648 roku. Była córką szanowanego kupca z Krakowa, kobietą wykształconą, która mówiła 3 językami i potrafiła czytać i pisać lepiej niż większość mężczyzn w mieście. Jej ojciec, Marcin Koronowski, zbudował fortunę na handlu suknem i przyprawami, a jego dom był jednym z najpiękniejszych w mieście. Elzbieta była umówiona na małżeństwo z Janem Tęczyńskim, synem bogatego dziedziców z Małopolski. Związek ten miał połączyć 2 wpływowe rodziny i wzmocnić pozycję społeczną obydwu rodów. Wesele było zaplanowane na wiosnę, a Elzbieta spędzała dni na przygotowaniach, wybierając tkaniny, planując ucztę i przygotowując się do nowej roli jako żony szlachcica. Ale w grudniu 1648 roku wszystko się zmieniło. Czarna śmierć, która pustoszyła Europę, dotarła do Krakowa z niszczycielską siłą. W ciągu tygodnia zmarło ponad połowa mieszkańców miasta, w tym cała rodzina Elzbiety. Jej rodzice, 2 bracia i młodsza siostra, wszyscy padli ofiarą zarazy w ciągu kilku dni. Elzbieta ocalała, ale jej przetrwanie było gorzkie. Zgodnie z prawem miejskim majątek zmarłych bez męskich spadkobierców przechodził na miasto lub na kościół. Dom, w którym się wychowała, sklep ojca, wszystkie dobra rodzinne zostały skonfiskowane. Nagle stała się żebraczką bez grosza przy duszy. Jan Tęczyński, jej narzeczony, anulował zaręczyny w ciągu tygodnia po śmierci jej rodziny. Nie przyszedł osobiście. Przysłał sługę z listem, w którym wyrażał ubolewanie z powodu tragedii, ale niemożność kontynuowania związku z osobą pozbawioną odpowiedniego statusu społecznego. Słowa były grzeczne, ale ich znaczenie było brutalne. Bez pieniędzy i pozycji społecznej Elzbieta przestała być godna szlachcica. Znajomi i przyjaciele rodziny, którzy jeszcze niedawno kłaniali się jej z szacunkiem, teraz odwracali wzrok, gdy przechodziła ulicami miasta. Była żywym przypomnieniem tego, jak szybko fortuna może się zmienić i nikt nie chciał się z tym kojarzyć. Zima 1648 roku była szczególnie sroga, a Elzbieta szukała schronienia gdzie tylko mogła. Większość noclegowni odmówiła jej przyjęcia, ponieważ nie miała pieniędzy na opłacenie pokoju. Klasztory, które normalnie pomagały potrzebującym, były przepełnione chorymi i umierającymi, nie mając miejsca dla zdrowych, ale biednych. Przez pierwsze tygodnie po stracie rodziny żyła z resztek jedzenia, które znajdowała za domami bogatszych mieszczan, i picia wody z publicznych studni. Jej eleganckie suknie, kiedyś symbol jej wysokiej pozycji, stały się obszarpane i brudne. Jej delikatne dłonie, które nigdy nie znały ciężkiej pracy, zaczęły pękać od zimna i brudu. Ludzie patrzyli na nią z mieszaniną współczucia i podejrzliwości. Niektórzy whisperowali, że być może ona też jest zarażona i że jej obecność może przynieść nieszczęście. Inni sugerowali, że jej przetrwanie zarazy było nienaturalne, możliwe tylko dzięki pomocy złych mocy. W najciemniejszych chwilach Elzbieta rozważała różne sposoby zakończenia swojego cierpienia. Myślała o rzuceniu się do Wisły lub o przyjęciu zaproszenia do jednego z domów publicznych, gdzie mogłaby znaleźć schronienie w zamian za swoją czystość. Ale coś w niej, głos matki czy ojca, przypominał jej o godności i honor, które były jej jedynym pozostałym bogactwem. Jedynym miejscem, gdzie mogła znaleźć chwilowe ciepło, była kuźnia na obrzeżach miasta. Należała do Marcina Kowala, młodego mężczyzny około 30-latka, który pracował sam, bez uczniów czy pomocników. Kuźnia była mała i skromna, ale ogień płonął tam prawie bez przerwy, a ciepło było dostępne dla każdego, kto nie przeszkadzał w pracy. Marcin był człowiekiem małomównym, ale nie okrutnym.
Gdy Elzbieta pojawiła się po raz pierwszy w jego kuźni, szukając schronienia przed śnieżycą, nie wypędził jej, jak zrobiliby to inni. Pozwolił jej usiąść w kącie i rozgrzać zmarznięte ręce przy ogniu. Nie zadawał pytań o jej przeszłość, ani nie komend na jej obecny stan. Dni mijały, a Elzbieta coraz częściej szukała schronienia w kuźni Marcina. Kowal pracował od świtu do zmroku, kując narzędzia dla rolników, podkowy dla koni i różne metalowe przedmioty na zamówienie mieszkańców miasta. Jego praca była ciężka i monotonna, ale miała w sobie rytm i cel, które fascynowały Elzbietę. Marcin Kowal nie pochodził z Krakowa. Przybył do miasta kilka lat wcześniej z małej wsi pod Radomiem, where his father had been the village blacksmith. Nauczył się rzemiosła od ojca, ale gdy rodzice zmarli na chorobę, sprzedał wszystko, co miał i przeniósł się do większego miasta, mając nadzieję na lepsze życie. Był to mężczyzna silny i krzepki, z rękami z kart od many lat pracy z gorącym metalem. Jego twarz była opalona od żaru kuźni, a jego oczy były spokojne i thoughtful. Nie był przystojny w konwencjonalnym sensie, ale miał w sobie solidność i reliability, które robiły wrażenie na każdym, kto go poznał. W przeciwieństwie do większości mieszkańców miasta, Marcin nie okazywał Elzbiecie pogardy czy podejrzliwości. Traktował ją z prostą życzliwością, jakby jej obecność była naturalną rzeczą. Czasami, gdy praca pozwalała, ofiarował jej kawałek chleba lub łyk ciepłej herbaty. Nigdy nie wypraszał jej z kuźni, nawet gdy przyszli klienci. Stopniowo Elzbieta zaczęła pomagać w drobnych zadaniach. Podtrzymywała narzędzia, gdy Marcin pracował, sorting metal scraps, czy utrzymywała porządek w kuźni. Jej wykształcenie i inteligencja rychło stały się oczywiste. Potrafiła policzyć zamówienia, napisać rachunki dla klientów i nawet negotiate better prices za materiały. „Dlaczego mi pomagasz?” zapytała Elzbieta pewnego wieczoru, gdy siedzieli przy ogniu after a long day of work. Marcin długo milczał, zastanawiając się nad odpowiedzią. „Ponieważ każdy zasługuje na drugą szansę”, powiedział w końcu. „I ponieważ widzę w tobie kogoś, kto walczy, mimo że wszystko jest przeciwko tobie”. Te proste słowa dotknęły Elzbiety głębiej niż wszelkie eloquent speeches, które słyszała w swoim poprzednim życiu. Zima powoli ustępowała miejsca wiośnie 1429 roku, a życie Elzbiety nabrało nowego rytmu. Codziennie stawała się bardziej użyteczna w kuźni, ucząc się podstaw rzemiosła kowalskiego i helping Marcin z increasingly complex tasks. Jej prezent była już nie tylko tolerated, ale welcomed. Interes poszedł lepiej, odkąd ona pomagała z bookkeeping i customer relations. Mieszkańcy miasta stopniowo przyzwyczaili się do widoku eleganckiej kobiety pracującej w kuźni. Niektórzy komentowali z disapproval, twierdząc, że była to skandaliczna degradacja her former status. Inni wyrażali admiration dla jej determination i willingness to work. Ale wszyscy musieli przyznać, że jakość work w kuźni się poprawiła, a Marcin stał się bardziej prosperous. Elzbieta learned nie tylko practical skills, ale także discovered a sense of purpose, której brakowało w jej poprzednim życiu. Jako córka bogatego kupca, jej dni były filled z social obligations i preparations for marriage. Teraz, pomimo hardships, czuła, że jej życie ma real meaning. Every tool, że helped forge, każdy satisfied customer, każdy earned coin dawał jej sense of accomplishment. Relacja między Elzbietą a Marcinem również się rozwijała. Z początku były to formal courtesy i mutual respect. Stopniowo, długie godziny spent together w kuźni created deeper bond. Rozmawiali o swoich przeszłościach, dreams i fears. Marcin opowiadał about his village life i death of his parents.
Elzbieta shared memories of her family, i struggle z accepting her new reality. Nie żałujesz tego, co straciłaś? Zapytał Marcin pewnego dnia, gdy together naprawiali broken plow dla local farmer. Elzbieta zastanowiła się nad odpowiedzią. Żałuję śmierci mojej rodziny każdego dnia, ale nie żałuję tego, kim się stałam. W moim poprzednim życiu byłam ozdobą w cudzym domu. Tutaj jestem sobą. Marcin skinął head ze zrozumieniem. Himself pochodził z humble origins i understood value of honest work i personal independence. Wiosna 1909 roku przyniosła nie tylko cieplejsze dni, ale także unexpected visitors do kuźni Marcina. Jednym z nich był Father Stanisław, proboszcz local parish, który przyszedł zamówić iron fittings dla church door. Był to mężczyzna w średnim wieku, known za swoją wisdom i compassion podczas plague months. Podczas gdy Marcin pracował nad zamówieniem, Father Stanisław obserwował Elzbietę z curious expression. W końcu addressed her directly. Czy to nie jesteś córka Marcina Koronowskiego? Zapytał gentle voice. Elzbieta stiffened, ale nie zaprzeczyła. Tak, ojcze, byłam. Pamiętam cię z mszy świętych przed tragedią. Twój ojciec był szczodrym benefaktorem naszej parafii. Słyszałem o tym, co się stało. Bardzo mi przykro z powodu twojej straty. The priest's words były first public acknowledgement jej previous identity i legitimate grief za her family. Most people either ignored her past lub treated it as embarrassing secret. Dziękuję, ojcze, odpowiedziała, starając się control emotion w her voice. Father Stanisław looked between Elzbietą a Marcinem, apparently noting close working relationship. Widzę, że znalazłaś new path w życiu. To dobra rzecz. Bóg często works przez unexpected circumstances. After priest left, Marcin zapytał Elzbietę about interaction. Wyjaśniła her discomfort z being recognized i fear, że her past might bring problems dla his business. Nie wstydzę się tego, kim jesteś lub skąd pochodzisz, powiedział Marcin firmly. Ludzie będą gadać bez względu na to, co robimy. Important thing jest to, że wiemy truth about ourselves. His words gave Elzbiecie strength, ale also forced her to confront questions she avoiding. Jaka była her real relationship z Marcinem? Were they simply partners of work czy coś more? A if więcej, what could future hold dla woman z her background i man's his? Lato 1449 roku było turning point dla both Elzbiety i Marcina. Business thrived jako local farmers prepared dla harvest i needed tools repaired or replaced. Elzbieta stała się indispensable partner, managing accounts, negotiating the suppliers i nawet learning some basic metalworking techniques. But success brought new challenges. Inni businessmen w miasto began to notice prosperity kuźni i speculate about reasons. Some attributed improvement tylko do Marcin's skill. Others whispered, że Elzbieta was bringing bad luck lub supernatural influence. A few suggested that their arrangement was improper i unmarried woman living so closely as unmarried man. Sytuacja came to head, gdy delegation city councillors visited kuźnia. Led by Wojciech Bogucki, wealthy merchant who had taken over some aspects of Elzbieta's father's business, they ostensibly came to discuss city contracts dla metalwork. Marcin Kowal, powiedział Bogucki in formal tone. Council has received complaints about improper arrangements of your establishment. It has been suggested that you are harboring fallen women and that this creates bad example dla community. Marcin set down his hammer. I faced councillors squarely. Elzbieta is honest worker who earns her keep through labor. There is nothing improper you our arrangement. Nevertheless, continued Bogucki,
Unmarried woman living W man's workplace creates appearance of sin. Counsel suggests że either she finds other accommodation lub other arrangements are made. The implication was clear. Marry her lub force her to leave. Elzbieta felt sick the humiliation I anger. Once again, men were deciding her fate without consulting her desires lub preferences. Dajcie mi tydzień, powiedział Marcin after long pause. Znajdę rozwiązanie, które zadowoli wszystkich. After counselors left, Elzbieta i Marcin sat w silence przy dying fire. Both understood że their comfortable partnership was being forced into new territory przez social pressures beyond their control. Przez następny tydzień Elzbieta i Marcin awkwardly avoided discussing ultimatum from city council. Both continued their daily work. Ale tension was palpable. Elzbieta began looking dla alternative places to live, though options were extremely limited delay womaned her circumstances. Marcin, meanwhile, struggled his decision że would affect both their futures. He had grown to care deeply dla Elzbiety, admiring her strength, intelligence, determination. But marriage was a serious matter, particularly when it crossed social boundaries as dramatically Jako union between former merchant's daughter i humble blacksmith. 3 days before deadline, Elzbieta made decision to address situation directly. Marcin, powiedziała during evening meal, nie możesz be forced into marriage, żeby protect me. Znajdę inne miejsce to live. Perhaps może wrócić do my father's village, gdzie no one knows my current circumstance. Marcin looked up surprise i concern. Czy to jest to, co chcesz? To leave? The question forced Elzbieta to confront her true feelings. Over months working together, she had come to value not just Marcin's protection and kindness, ale also his character, his steadiness, his respect dla her as person rather than mere object. Nie, przyznała quietly. Nie chcę odejść, but I don't want you to marry me as obligation. Marriage should be based na more than social convenience. Marcin set down his tools. I looked at her directly. Co jeśli told you że obligation is only small part of why I would marry you? Co jeśli powiedziałem że these months working together have been happiest of my life? Że your intelligence and strength make me better man. His words were simple, ale carried conviction że made Elzbieta's heart race. This was not eloquent court poetry of her previous engagement, ale honest expression of real feeling. Ale social differences, rozpoczęła, are less important than what we've built together, Marcin interrupted. We work well together. We respect each other. We care dla each other. Isn't there enough foundation dla marriage? Decyzja została podjęta następnego wieczora, when both had time to consider their options and feelings. Elzbieta i Marcin agreed że marriage would be practical solution to their social problems, ale także recognition of genuine affection and partnership that had developed between them. Ale będę honest z tobą, powiedziała Elzbieta. Nie jestem same woman who was engaged to Jan Tenczyński. Hardships changed me. Nie jestem gentle, refined lady I once was. I nie chcę gentle, refined lady, odpowiedział Marcin. Chcę partner who can work beside me, who understands value of a honest labor, who has strength to face difficulties. You are woman I've come to know I respect. They approached Father Stanisław następnego dnia to arrange ceremony. Priest was not surprised przez their request. He had observed their growing closeness podczas visits to Kuźnia I approved of what he saw. Marriage jest więcej niż social contract, reminded them during preparations. Just spiritual union I practical partnership. Od what I've observed,
You both understand obligations I rewards of both aspects. Wedding was set DLA following Sunday, WBU small ceremony Z limited number of witnesses. Neither Elzbieta nor Marcin had extensive family love social connections, whence guest list was short. Father Stanisław, few neighboring craftsmen, some regular customers who had become friends. News of upcoming marriage spread quickly through city. Reactions were mixed. Some approved of practical solution to difficult situation, while others criticized misalliance between social classes. Wojciech Bogucki publicly declared that marriage was merely legal maneuver to avoid consequences of improper behavior, but negative opinions couldn't diminish excitement że Elzbieta I Marcin felt jako they prepared dla new chapter of their lives. They were not romantic lovers, w conventional sense, all they were partners who had chosen each other freely, based na mutual respect I shared experiences. Wedding ceremony took place na bright Sunday morning, June 1349, exactly 1 year after plague had devastated city. I changed Elzbieta's life forever. She wore simple dress made from good quality cloth that Marcin had purchased, not elaborate gown of her first engagement. El garment show represented her new life values. Father Stanisław conducted ceremony the warmth dignity, emphasizing spiritual aspects of marriage, the importance of mutual support during difficult times. His words carried special meaning to the couple who had already weathered significant hardships together. After ceremony, small reception was held w kuznia, which had been cleaned and decorated de la occasion. Guests brought simple gifts, tools, household items, food de la celebration. It was far cry from elaborate feast that would have marked Elzbieta's previous engagement. Ale atmosphere was warm and genuine. Wojciech Bogucki appeared uninvited podczas reception, ostensibly to offer congratulations, actually to deliver cutting remarks about appropriateness of match. His comments were ignored przez wedding party, ale they reminded everyone of social tensions so surrounded marriage. Some people, commented Father Stanisław after Bogucki left, measure worth only by gold social position, but true value lies w character commitment to doing right. First months of marriage were adjustment period dla both partners. They had to learn to share living space, make decisions together, balance work responsibilities, the personal relationship. Elzbieta moved into small living quarters above Kuznia, bringing few possessions but many practical skills. Marriage enhanced their business partnership. Elzbieta's literacy and numerical skills, combined with her understanding of merchant practices learned the father, helped expand customer base and improve profitability. Marcin's craftsmanship and Elzbieta's business acumen proved to be powerful combination. More importantly, they discovered their respect and affection de each other was growing into deeper love based na daily shared experiences and mutual support przez challenges. Pierwszy rok małżeństwa przyniósł both personal happiness i business success. Kuźnia Marcina stała się one of most prosperous w city, attracted customers, nie tylko quality of work, ale także efficient service i fair pricing, że Elzbieta helped implement. Social acceptance came slowly, allo steadily. Initial scandal of misalliance began to fade as people observed stable and productive partnership. Even some former critics acknowledged that marriage had worked out better than expected. Elzbieta found herself in a unique position in city's social hierarchy. She was neither noble nor merchant class, nor her education and business skills commanded respect from people who might otherwise dismiss blacksmith's wife.
Her ability to read, write, I calculate, made her valuable resource to neighbors who needed help as documents love accounts. During harsh winter of 1349 to 1350, plague returned to city, though less severely than poprzedniego year. Elzbieta y Marcin helped organize relief efforts, providing food and shelter to the affected families. Their generosity was noted and appreciated przez community, further improving their social standing. Spring brought unexpected visitor, messenger z Jan Tenczyński, Elzbieta's former fiancé. Apparently, his arranged marriage the inną wealthy family had fallen through. He had heard rumors of Elzbieta's survival and current prosperity. Message was carefully worded, expressing regret the previous misunderstanding. Suggesting so perhaps previous arrangements could be reconsidered jeśli circumstances were appropriate. The audacity of proposal left both Elzbieta y Marcin stunned. Does he seriously think że można simply reclaim you like lost property? Zapytał Marcin z mixture of anger and amusement. Elzbieta's response was swift and definitive. She wrote brief reply, declining any meetings and making clear that she was happily married woman who had no interest were revisiting past. Message was delivered publicly, ensuring that everyone W City knew about Tenczyński's rejected overture. Incident actually strengthened Elzbieta's position W community. Her firm rejection of chance to return to higher social class demonstrated commitment to her new life and husband. Drugi rok małżeństwa marked kolejny significant development. Elzbieta discovered that she was pregnant. News brought mix of joy and anxiety. Motherhood would bring new responsibilities and challenges, ale also possibility of family and future generation. Pregnancy proceeded smoothly, the Elzbieta continuing to work w kuźni until advanced stages. Her condition actually improved business relationships, as customers appreciated dealing the stable family rather than uncertain partnership. Son was born W early spring of 1351, healthy and a strong boy, so they named Stanisław, in honor of priest who had married them and supported them through difficult times. Father Stanisław performed baptism ceremony, officially welcoming newest member of growing family. Motherhood brought new dimension to Elzbieta's life, and didn't diminish her role of business. She learned to balance childcare's work responsibilities, often keeping infant nearby while handling accounts lab meetings customers. Community response to birth was overwhelmingly positive. Neighbors brought gifts and offered help, treating new family as valued members of community. Even former critics acknowledged that Elzbieta had proven herself as wife, businesswoman, and now mother. Success of marriage and business attracted attention with craftsmen w other cities. Several young blacksmiths approached Marcin about apprenticeships, hoping to learn not just metalworking techniques, ale також business practices show had made his shop so successful. Marcin and Elzbieta decided to accept one apprentice, young man named Jakub from nearby village. This decision marked expansion of their operation, a recognition of their status as established a successful family business. We've built something worth passing on, observed Marcin odnoho evening as they watched their son sleep. I listened to sounds of Jakub working latte w kuźnia. Trzeci rok małżeństwa brought unexpected challenge, когда plague returned to city once again, this time accompanied by famine caused by poor harvests. Many businesses failed as customers couldn't afford non-essential services. However, kuźnia remained busy because farmers desperately needed tools repaired abo replaced to maximize productivity abo limited resources. Elzbieta and Marcin made decision to offer credit to struggling customers, accepting payment the goods ili labor rather than cash.
This policy required careful management, I trust, ale it helped community survive difficult period while building strong loyalty among customers. Elzbieta's skills in assessing creditworthiness and managing complex arrangements proved invaluable. During crisis, their home became informal center dla community mutual aid. Elzbieta organized sharing of resources among families, while Marcin provided free repairs and essential tools needed for survival. When recovery began the following year, grateful customers repaid their debts. I recommended kuznia to others. Business emerged stronger than before. The expanded customer base, I enhanced reputation for reliability, I community service. Success attracted attention with city council, który offered Marcin position as official city blacksmith, the regular salary, I prestigious commissions. Position would provide financial security, ale also require conformity to city regulations on political considerations. After długie discussions, Marcin declined offer, preferring independence and flexibility of private business. Decision was supported by Elzbieta, jaki valued their autonomy, ability, to make decisions based na ich own values rather than political expediency. We've learned show independence and self-determination are worth more than security with others, explained Elzbieta to disappointed council members. Fourth year of marriage found Elzbieta and Marcin firmly established jak respected members of community. Their business continued to prosper, their son was healthy and growing, and their partnership had evolved into deep and enduring love. Looking back na journey with tragedy and desperation to stability and happiness, Elzbieta often marveled at unpredictability of life. Women show once measured worth or social position, immaterial possessions now found greatest satisfaction of honest work, family and community service. Do you ever regret choice you made? Zapytała Marcin podczas one of their evening conversations. Which choice? Odpowiedziała. Choice to work w your kuznia, choice to marry you, choice to build this life together? Any of them, he said simply. Elzbieta considered questions seriously before answering. I regret loss of my family, I pain que I suffered, but I don't regret transformation, que those losses forced upon me. I became stronger person, better partner, a more valuable member of community than I ever could have been jako pampered merchant's daughter. Their story had become inspiration to others city who faced their own hardships. Elzbieta often counseled women who had lost husbands above families to plague, helping them find ways to support themselves through worky education. Marriage, że began jak practical solution to social crisis, had evolved into model of partnership based na mutual respect, shared values, and commitment to building meaningful life together. Son Stanisław grew strong and curious, learning letters about his mother and beginning to understand basics of metalworking about his father. Future looked bright for family, who had built their happiness on foundation of honest work and genuine affection. As they prepared for sleep on quiet evening late summer, Elzbieta reflected on lesson Ona had learned. Sometimes greatest blessings come disguised ka worst disasters. I strongest foundations are built not na what you inherit, ale na what you create через own efforts I choices. Jutro, murmured Marcin jak they extinguished candles. Mamy więcej orders than we can handle. Then tomorrow, replied Elzbieta, we'll handle them together, just jak we handle everything else. Their story was daleko vid finished, ale foundation was solid. If future possibilities seemed limitless for family, who had proven show love and partnership could overcome any obstacle the fate might place the wich path.